Zbigniew Świerczek. Jestem współorganizatorem międzynarodowych zawodów w strzelaniu dalekodystansowych Longshot. Obecnie mamy mały jubileusz, 15. edycję. Znajdujemy się na terenie ośrodka szkolenia poligonowego wojsk lądowych w Wędrzynie i tu na dwóch obiektach równolegle przeprowadzamy strzelania dla różnych klas sprzętowych na odległościach od 100 do 1500 metrów. Mamy klasy sprzętowe podzielone ze względu na możliwości balistyczne i na zakres energetyczny. Tu na tym obiekcie, gdzie jest główny turniej, strzelają klasy standard, Tactical Magnum, Tactical Semi-Auto, Open oraz karabin historyczny wojskowy oraz karabin historyczny Open. Na pasie taktycznym Trzemeszno strzelają kalibry w zakresie energetycznym od 10 000 Joule wzwyż i tam strzelają kalibry łącznie z 50 BMG. Historia zawodów wiąże się z moją też współpracą z 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną. Początki to było przede wszystkim nastawienie na szkolenie strzelców wyborowych, czyli przygotowywanie pod kątem wyjazdów i realizacji misji poza granicami kraju. Pierwszym dowódcą, który był i który, że tak powiem, był pewnego rodzaju inicjatorem tego przedsięwzięcia, był pan generał Mirosław Różański. Idea jest bardzo prosta, bo chodzi o stworzenie uniwersalnej formuły, gdzie można środowisko strzeleckie, gdzie mogą rywalizować różni strzelcy, jeżeli chodzi o strzelania dalekodystansowe, i mamy tu przedstawicieli zarówno służb mundurowych, jak i pasjonatów strzelectwa, normalnych cywili. A są też myśliwi, są też kolekcjonerzy, więc wszyscy tych, których łączy idea strzelania dalekodystansowego, przy zachowaniu tej uniwersalnej formuły jak najbardziej mogą się tu spotkać, wymieniać doświadczeniami, podglądać nowe techniki, nowe rozwiązania dedykowane dla snajperów i dla strzelców wyborowych. No, takie święto strzelectwa dalekodystansowego. Mamy partnerów, którzy są z nami od wielu lat, między innymi sponsor główny, firma Hubertus Pro Hunting. Od pierwszej edycji rok w rok udziela nam wsparcia w tym zakresie. Szereg firm tutaj, które się wystawia, również są też firmy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ten rynek, ten segment zarówno dla strzelców cywilnych, sportowych, jak i dla strzelców związanych ze służbami mundurowymi przez ostatnich tych kilkanaście lat, no można powiedzieć wprost, że rozwój jest wręcz nieprawdopodobny. Pamiętam pierwszą edycję, gdzie mieliśmy 50 uczestników, a następnie już było 100, kolejna edycja 200, czyli ten rzeczywiście progres był bardzo dynamiczny. Jestem Marcin Poklewski-Kozieł, jestem przedstawicielem firmy Hubertus Pro Hunting, polskiego dystrybutora broni, amunicji, optyki, akcesoriów strzeleckich. Znajdujemy się na Longshocie, na 15. edycji Longshota. Jesteśmy już 15. rok sponsorem głównym. Wspieramy strzelców długodystansowych od samego początku. W tym roku na nagrodę główną przeznaczyliśmy lunetę firmy Night Force. Jest to NX8 4-32x50 z ich najnowszym krzyżem MIL-XT.
Na tegorocznych zawodach Longshot mieliśmy możliwość zaprezentować nasze wyroby, przede wszystkim rodzinę samopowtarzalnych karabinów wyborowych, broni modułowej, czyli rodzinę MWS. Ten, którego mam, MWS 15, tutaj jego pierwsza premiera publiczna, karabinki 5,56. Dodatkowo na naszym stanowisku strzeleckim można było je wypróbować. Poza nimi udostępniliśmy tutaj dla uczestników i organizatorów możliwość strzelania z karabinów MWS 25 w kalibrze 308 oraz MWS 38 kalibru 338 Lapua Magnum. Zawody Longshot mają stworzoną taką formułę, żeby uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia też treningu tych strzelań sprawdzających, dlatego że największym problemem dla środowiska strzeleckiego są też obiekty o takim możliwości zasięgu strzału. A więc stworzyliśmy to w ten sposób, że pierwszy dzień, był to wczorajszy dzień w piątek, był dzień treningowy, gdzie zarejestrowani uczestnicy strzelają dokładnie według procedury i według regulaminu konkurencji, które są rozgrywane dzisiaj, czyli każdy strzela ze swojego miejsca, ze swojego składu, przeprowadza sobie trening strzelecki. Oczywiście strzela, może, nie musi, ale przypadki, gdzie ktoś nie korzysta z tego treningu przed dniem zawodów, to są raczej sporadyczne i chyba bardziej losowe. Wydaje mi się, że ta formuła jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ na tego typu obiekty są bardzo wymagające. To nie jest strzelnica obwarowana wałami, ale odkryte pole, gdzie wiatr i warunki atmosferyczne tak naprawdę rozdają karty i decydują, kto zwycięży, więc ten, kto lepiej czyta te warunki, lepiej potem ma większą zdolność do przewidywania pewnych zmiennych, które wpływają na trajektorię lotu pocisku, po prostu wygrywa. W tym roku mamy 14 krajów reprezentantów, głównie to jest Unia Europejska, kraje europejskie, ale nie tylko, bo mamy też kolegów ze Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku i w latach poprzednich odwiedzali nas też koledzy z Izraela, więc turniej ma rangę taką mocno międzynarodową. Z tego miejsca chciałem bardzo mocno podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie na nasz mały jubileusz. Widzimy to, że 15 lat ciężkiej pracy dużego zespołu, który przy tym pracuje, owocuje tym, że ta frekwencja jest utrzymywana, wręcz wzrasta. Mamy, wręcz powiem wprost, mamy więcej chętnych niż możliwości do przyjęcia tych zawodników. Dlatego bardzo mocno dziękuję za zaufanie i za to, że po prostu jesteście, bo to jest całe środowisko Longshotu, które, tak jak podkreślałem też na rozpoczęciu, to nie tylko strzelanie i sport, ale też inicjatywy charytatywne, gdzie wspieramy na przykład weteranów, gdzie organizujemy różnego rodzaju wsparcie w tym roku na rzecz na przykład na Ukrainę. Więc bardzo mocno dziękuję. Dziękuję moim partnerom ze strony wojskowej za wsparcie przy organizacji tych zawodów i mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnych edycjach.